zaczynam dzień 27. Dzisiaj bardzo wcześnie, bo ma być gorąco w ciągu dnia, więc chcę dojechać do miejscowości przed Badlands jak najwcześniej. Wschód słońca jest tu bardzo późno, 6:11. Aż się zdziwiłem. Myślałem, że będę mógł wystartować nawet wcześniej. Wystartowałem jakoś 5:30, jak już słońce powoli sobie wychodziło. No i jadę 98 km jedną prostą drogą z jakimiś małymi zakrętami. No i tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. No i dotarłem do Parku Narodowego Badlands, gdzie mam zamiar spędzić przynajmniej jedną noc. No ale póki co jest tak gorąco, że stwierdziłem, że zabunkruję się w jakimś barze czy innym miejscu, żeby przeczekać to gorąco i do parku już jechać trochę później. Słońce trochę zelżało, temperatura spadła w okolice 30 stopni, no więc ruszam, bo muszę przejechać jeszcze cały park. Jeszcze przed chwilą rzucałem tutaj niecenzuralnymi słowami w stronę Badlands za ten ostatni podjazd przed kempingiem, no ale odwołuję wszystko co złe, no bo widzicie sami. Jeśli ktoś wam kiedykolwiek powie, że Amerykanie nie są przyjaźni, no to możecie go wyśmiać, no bo tutaj za mną jest Richard i Julia, no i zaraz sobie będziemy jedli śniadanie, zaprosili mnie na nie. Wieje, ale słoneczko wychodzi, no jest po prostu gitara. Wczoraj dojechałem tutaj na ten dziki camping koło 21
1 chyba, już po zachodzie słońca. Jeszcze sobie zagadałem z Richardem i Julią, których widzieliście już. Pozwolili mi wziąć prysznic w swojej takiej ochronce, czy czymś takim można powiedzieć, także położyłem się spać czysty, za co im bardzo dziękuję. W nocy była ogromna burza, mało co mi nie zerwała namiotu, przemoczyła torby, no ale dzisiaj wieje wiatr, jest póki co sucho, więc wszystko szybko schnie. No i dzisiaj taki dzień odpoczynku trochę, posiedzę sobie w namiocie, pokontempluję, pooglądam widoczki. But my tent is in one piece. Godzina 7, no i powiem wam, że cieszę się bardzo, że jest ranek, bo noc była mega ciężka. Takiej burzy z piorunami chyba jeszcze nie przeżyłem w swoim życiu. Na szczęście mój sąsiad Pete zgarnął mnie do RV i przeczekałem w RV tą najgorszą burzę. Mój namiot musiał tutaj zostać, ale przeżył i wydaje się, że jest cały. No i powiem wam szczerze, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślałem w czasie tej burzy, było nagrywanie, także musicie mi uwierzyć na słowo, że naprawdę nie było za ciekawie. No i zaczynam dzień 28. Ponad połowa trasy całkowitej już za mną. Dzisiaj zmierzam do Rapid City. Taki dzisiaj dzień przejazdowy trochę, bo wybrałem krótszą trasę zamiast trasy ciekawszej. Ale po tej burzy chcę po prostu jak najszybciej dotrzeć do swojego hosta. No i wyprać rzeczy, namiot może się uda wyprać, no i odpocząć trochę psychicznie, bo fizycznie wczoraj odpoczywałem. Tak oto wygląda highway w South Dakota. No, Kamut nieźle mnie zrobił. Zobaczymy, ile jeszcze tego będę miał. No, powiem wam, że dzisiejszy dzień jest mega ciężki, ale na szczęście udało mi się dojechać do stacji benzynowej, gdzie mieli takie małe pizze. Jedna taka pizza 800 kalorii, więc w sumie za obiad może już robić. Coca-Cola chyba
z litr za 99 centów, takie nalewane. No więc posiliłem się. No i zostało mi 35 km jeszcze do Hosta. Miało być dzisiaj 115, a wyjdzie 135 przez to, że nawigacja mnie trochę źle pokierowała. Znaczy no pokierowała mnie po prostu na drogę, która była zamknięta i musiałem robić 20-kilometrowy objazd. No ale tak to czasami bywa na tych wyprawach. Trzeba jechać dalej, no i tyle. No i dojeżdżam do miejsca docelowego swojego. Dzisiaj mam Hosta, więc będzie pranie, bo już mało mi zostało, w zasadzie mi nie zostało ubrań. Wyszło dzisiaj 135 km, sporo, zważywszy na duży odcinek gravelowy. Do zobaczenia na trasie jutro. Dzień 29. Ruszyłem od swojego Hosta z Rapid City. No i kieruję się na Mount Rushmore. Dzisiaj tych atrakcji powinno być dużo, bo i Mount Rushmore, i Black Hills, wszystko to powinno być ciekawe, no i liczę, że tak będzie. No i dzisiaj zaczynają się też już górki, no i te górki już do końca ze mną zostaną, ale miałem czas, żeby nogę zrobić. No i teraz będziemy sprawdzali, czy ją zrobiłem wystarczająco solidnie. Waking up this morning, waking up before it's getting 9. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could've swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Buzię widzę! No i dotarłem do góry Rushmore. Jak widzicie, są za mną wszystkie 4 głowy prezydentów wykute w skale. No i to nie będą jedyne rzeźby wykute w skale, które dzisiaj zobaczę, no i wy też. Sama góra Rushmore jest nazywana świątynią demokracji, no bo jakby nie patrzeć, tych 4 dżentelmenów, których jest za mną, wkład miało w tą demokrację dość spory, szczególnie no, tutaj jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. No i cóż, wygląda to naprawdę spoko. Bardzo dużo turystów, nawet jak na dzień dzisiejszy, czyli czwartek. Czwartek? Chyba czwartek. No i cóż, zobaczone, odhaczone, zdjęcia porobione, więc pora powoli jechać dalej, bo dzisiaj tych atrakcji będzie i widoczków całkiem sporo. Góra podjechana, no to teraz zjazd z góry! Od jakiegoś czasu jadę sobie
Needles Highway, no i powiem wam, jest sztos. Droga powoli się wznosi. No i dzisiaj tak sobie będę kręcił po tych górkach, dolinkach. Ładnie jest, można się wychillować. No i The Needle zdobyte. Jeszcze tylko kawałek takiego płaskiego trochę tutaj terenu. No i będę miał zjazd. Mega te widoki są tutaj. Nawet się nie spodziewałem, bo nie sprawdzałem jak to wygląda. Więc no po prostu nie mam pytań. No i jeszcze przed zachodem słońca udało mi się dotrzeć do Crazy Horse Memorial. No jest to pomnik dość kontrowersyjny, upamiętniający wojownika indyjskiego z plemienia Lakota, Crazy Horse. No ale w tym wszystkim dla nas najciekawsze jest to, że pomnik ten postanowił wykonać polski imigrant, Korczak Ziółkowski, czy Ziółkowski, zależy czy spolszczamy, czy nie spolszczamy. Stwierdził, że chce upamiętnić w ten sposób wielkiego wojownika, no i zaczął robić ten wielki monument. No a jeszcze odnośnie samego Crazy Horse'a, swoją pozycję wśród Indian zdobył dzięki temu, że stawiał wielki opór Amerykanom, wojskom amerykańskim, które chciały pacyfikować Indian, no i te ziemie, które oni zajmowali, przekazywać pionierom, farmerom, którzy mieli na tych ziemiach się osiedlać i rozwijać osadnictwo. Crazy Horse przewodził Indianom w kilku bitwach i nawet odnosił pewne sukcesy. No niemniej w końcu Amerykanie sobie z nim poradzili. No a zginął ugodzony bagnetem przez strażnika więziennego, wojskowego, gdy ponoć stawiał opór przed uwięzieniem. Czy to jest prawda? Nigdy nie wiadomo. No, faktem jest, że zmarł w Fort Robinson w Nebrasce. No i tam został też pochowany. No i już jestem na kempingu. No i zobaczcie jaką dzisiaj mam miejscówkę. Jest stolik, jest namiot i jest nawet miejsce na ognisko. Już sobie trochę wygrzebałem drzewa. A propos dystansu, no wyszło dzisiaj 118 km, więc spoko, no ale przewyższenia to dzisiaj wyszło 2500, więc no to już były takie poważne górki. No i zaczynamy dzień 30. Kawka wypita, śniadanie zjedzone. Więc ruszam dalej w drogę. Dzisiaj będzie bardziej chillowy dzień niż wczoraj. Jestem na ścieżce pana Mikkelsona. No i tą ścieżką będę sobie dzisiaj kawałek jechał. Wzniesień dzisiaj trochę będzie, ale mniej niż wczoraj. Atrakcji teoretycznie też mniej niż wczoraj, no ale zobaczymy co przyniesie dzisiejszy dzień. Contemplating all my time. My thoughts
burger w Moonshine zjedzony, piwko wypite, można jechać dalej. Run away into your escape. Run away, you're never too far to run. Run away into your escape. No i skończyłem ścieżkę pana Mikkelsona. No powiem wam, że to jest ścieżka, jakiej bym oczekiwał. Ładne widoczki, ubita ziemia, jechało się bardzo przyjemnie, nawet nie miałem ochoty zjeżdżać na drogę. Mam kawałek do przejechania highwayem, typowy South Dakotański highway, czyli shooter, ale nie jedzie się źle, a zaraz będę zaczynał zjazd do Spearfish, więc myślę, że sobie z nim poradzę. Your words speak much louder than all my fears. Sometimes I just wanna disappear, running until I can feel you near. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I could go? Run away into your escape. Run away, you're never too far. Ja tu sobie nieświadomie siedzę w kawiarni na patio, a tutaj przede mną nagle się pojawia jakiś rząd korwet. No i na początku tak nie zorientowałem się, o co chodzi, ale po chwili tych korwet zaczęło się robić coraz więcej. No i okazało się, że jest tutaj jakiś zlot korwet. Jest ich tutaj mnóstwo. Dzisiaj tych atrakcji było sporo, jutro również będą atrakcje, no ale przede mną ciężkie dni, więc muszę naładować baterię póki jeszcze mogę. No i zaczynam dzień 31. Kieruję się ku Devil's Tower. Trochę nie jest to do końca po drodze wyznaczonej pierwotnie, ale stwierdziłem, że jeden dzień mogę poświęcić. Więc jadę. No i wjechałem do Wyoming, kolejny stan. No i kolejny raz nie było tablicy, taka mała tabliczka, tylko no i tyle. Ale no, już się zdążyłem do tego przyzwyczaić. A nie będę wjeżdżał na highway, żeby zrobić sobie zdjęcie z tablicą. Ready to sail into the wind, heading west to find my reason, longing for something greater than this, and I'm right with anticipation. Yeah, I have a good feeling, staring at the starry ceiling, a dream in my heart. Yeah, this is just the start. My suitcase is packed and I'm wheeling. No i dojechałem do miejscowości Hewlett. Już jestem niedaleko Devil's Tower, jeszcze jakieś 15-20 km. Wszyscy mi mówili, jakie to Wyoming nie będzie piękne, no ale póki co jest zadymiony tylko. No mam nadzieję, że się oddymi, no bo chciałbym zobaczyć jeszcze go trochę, no ale na to nie mamy wpływu, a jak będzie I'm zobaczymy. on the move,
No i jest. Trochę zadymiona, ale jest. No i dzisiejszy dzień kończę. No i kończę w nie byle jakim miejscu, bo przy Devil's Tower. Tutaj mam nocleg u Warm Showersa, co ciekawe. No a jeśli chodzi o Devil's Tower, no to jest bardzo ciekawa rzecz, no bo to jest pierwszy narodowy monument Stanów Zjednoczonych. No i oprócz tego o Devil's Tower jest też bardzo ciekawa legenda, a mianowicie legenda głosi, że dziewczęta uciekały przed niedźwiedziami, no i schroniły się na niewysokiej skale. Bogowie, chcąc je uchronić, wynieśli tę skałę aż do nieba. No i niedźwiedzie próbowały tę skałę ruszyć, szarpały, czego ślady widać. No ale tych dziewcząt nie dosięgły, a dziewczęta skończyły na niebie jako gwiazdy Plejady. No taka jest legenda Indian. Stąd też i indiańska nazwa tej góry, bo w języku Indian góra się nazywa Bird Tower. No a jutro kolejny dzień, no i jedziemy dalej, bo już się będę coraz bardziej zbliżał ku Yellowstone i Grand Teton, które no myślę, że będą prawdziwym sztosem. Ruszam spod Devil's Tower, no i zaczynam dzień 32. Zobaczymy, co z tego dnia 32 wyjdzie, bo plany są duże. Na kilometry trzeba przejechać przez nudną część Wyoming. No a zobaczymy, czy wiatr będzie sprzyjał, czy nogi będą podawały. To się dzisiaj wszystko okaże. Jadę tą autostradą, no i póki co mam warunki bardzo premium, bo jeden pas jest wyłączony z ruchu, więc sobie nim jadę. Nie jest najgorzej, oby jak najdłużej. No i udało mi się dojechać do Buffalo. Wypiłem już sobie kolkę i czuję się wreszcie dobrze. No te ostatnie kilometry muszę przyznać, że się jechało bardzo ciężko. Dłużyło się strasznie, każda górka już liczyłem, że jest ostatnia, a za nią pojawiała się kolejna, no ale dojechałem. Jest godzina około 19, troszkę wcześniej. No i podjąłem decyzję, że jadę na dziki kemping. 17 km, ale 750 metrów przewyższenia. No, trochę roboty będzie, ale ta robota już będzie na jutro zrobiona. Więc jutro te 750 będzie mniej. Zobaczymy, jak to się będzie podjeżdżało. Został mi kilometr. Wjechałem na 2100 metrów. No lekko nie jest, ale już blisko. No i dotarłem na miejsce wreszcie po 232 km dzisiaj. No powiem wam, gruby dzień, ale dzięki temu jutro będzie mniej, więc dzisiaj będę spał bez żadnego budzika
Obudzę się pewnie koło 8 albo później, zobaczymy. No i cóż, dzisiaj też niedziela, więc koniec vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się w przyszłym tygodniu.